Jest pytanie, czy załoga Apollo 11 widziała pojazd kosmitów w drodze na Księżyc? Odpowiedź miała być krótka, ale w czasie kwerendy znalazłem taką perłę ufologiczną, że skończyło się na małej pracy naukowej. Dużo roboty, dogłębna analiza. W rezultacie zidentyfikowałem nowy dowód na kosmitów. Poprzedzę wszystko krótkim wprowadzeniem w temat, dla mało znających zagadnienie lotów na Księżyc. Zaś z całego nagrania można będzie uzyskać dużo specjalistycznych informacji dotyczących takich lotów kosmicznych. Będą też obszerne cytaty astronautów. Całość odcinka dla urozmaicenia i odprężenia umysłu będzie przetykana tematami związanymi z Robertem Bernatowiczem. To będą bardzo interesujące wstawki. Lecimy z tematem. Program Apollo to seria amerykańskich misji kosmicznych. Był on realizowany przez amerykańską agencję kosmiczną NASA od 1961 do 1972 roku. Celem programu było lądowanie ludzi na Księżycu oraz ich bezpieczny powrót na Ziemię. Cel ten wyznaczył prezydent Kennedy. Jeszcze zanim wylądowaliśmy na Księżycu, to w grudniu 1968 roku misja kosmiczna Apollo 8 jako pierwsza załogowa misja okrążyła Księżyc. Astronauci aż 10 razy go oblecieli. To trwało 20 godzin, czyli jedno okrążenie zajęło około 2 godziny. Początkowo orbita była eliptyczna, a później stała się bardziej kołowa i przebiegała na wysokości około 110 kilometrów. Następnie były dwie kolejne misje, które testowały na orbicie Księżyca kolejne elementy procedury lądowania. A już w lipcu 1969 roku załoga Apollo 11 dotknęła jego powierzchni. Ściśle to postawiło na nim stopy 2 astronautów, a trzeci latał w tym czasie wokół Księżyca. Analogicznie jak ci astronauci z misji Apollo 8. Po Księżycu jako pierwsi w historii spacerowali Neil Armstrong oraz Buzz Aldrin. Zaś na orbicie Księżyca w module dowodzenia pozostał Michael Collins. Cała misja Apollo 11 trwała trochę ponad 8 dni. Podróż do Księżyca zajęła około 3 dni. Następnie w obszarze Srebrnego Globu spędzili 2 doby. Ale bezpośrednio na powierzchni Księżyca byli lądownikiem prawie dobę. Dokładnie 21,5 godziny. Natomiast sam spacer po Srebrnym Globie trwał 2,5 godziny. Potem górną częścią lądownika wystartowali i połączyli się z modułem dowodzenia Columbia. I na koniec wracali na Ziemię też około 3 doby. Teraz zajmiemy się pierwszym spotkaniem załogi Apollo 11 z pojazdem kosmitów. Drugie, mniej pewne spotkanie z kosmitami miało miejsce na Księżycu. Ale to temat na inne nagranie. Zaś pierwsze wydarzenie miało miejsce w czasie lotu na Księżyc. Było to oficjalnie 4. dnia misji, licząc według kalendarza. A więc, gdy już docierali do Księżyca. To znaczy w tym czasie zgłosili wydarzenie do kontroli lotów. Natomiast nie wiadomo dokładnie kiedy po raz pierwszy zaobserwowali obiekt. O tym powiem więcej za chwilę. Tymczasem spójrzmy na te obserwacje pojazdu kosmitów. Według relacji Buzza Aldrina, jednego z 3 astronautów tej misji, załoga Apollo 11 zauważyła przez okno lecący razem z nimi obiekt. Był on jasny. Wydawał się podążać za statkiem kosmicznym. Obiekt miał towarzyszyć im przez wiele godzin. Mamy różne informacje, kiedy dostrzegli ten pojazd. A więc Aldrin sugerował, że obserwacja obiektu była długotrwała, w zasadzie od początku lotu. Collins skupił się w swych relacjach na momencie,
gdy obiekt zaniepokoił astronautów, czyli na 70. godzinie lotu. Zaś Armstrong praktycznie milczał na temat momentu wystąpienia obserwacji. Jako dowódca, najbardziej związany z NASA, zawsze mówił bardzo mało. Wiemy na pewno, że po 4 godzinach obserwacji tego obiektu, czyli w 74. godzinie lotu, spytali podchwytliwie Houston o aktualne położenie członu rakiety. Być może późniejsze przemilczanie przez NASA momentu pierwszej obserwacji to celowe działanie, by móc utrzymać wersję o przypadkowym dostrzeżeniu panelu rakiety, a nie mówić o eskortowaniu statku przez obcy obiekt przez całą drogę na Księżyc. Musimy przy analizie tego przypadku pamiętać, że NASA to organizacja prawie wojskowa i że astronauci przypuszczalnie podpisują różne dokumenty o zachowaniu tajemnicy. Ich wizerunek jest własnością agencji NASA. Obowiązuje ich również tajemnica wojskowa. Wszyscy astronauci lecący na Księżyc byli żołnierzami. NASA jest po prostu przybudówką armii. Mówienie czegoś wbrew NASA może nawet grozić utratą emerytury oraz różnymi innymi konsekwencjami lub represjami, także wobec środowisk astronautów, ich rodzin lub powiązanych z nimi instytucji. Astronauci Apollo mimo przejścia na emeryturę pozostali dożywotnio związani kontraktami i lojalnością wobec NASA. Przyznanie, że widzieli pojazd obcych, podważyłoby autorytet rządu USA i naukowe fundamenty misji Apollo. Co do wywiadów astronautów, to można wręcz powiedzieć, że NASA kontrolowała pytania do nich kierowane, a nawet przygotowywała im gotowe odpowiedzi. Teraz mały przerywnik o Robercie Bernatowiczu. Ktokolwiek sądzi, że zdoła odwieść Roberta od wiary w reinkarnację i Sai-Babę, jest w grubym błędzie. Wielu już podejmowało takie próby bezskutecznie. Robert wspomina publicznie, że wywodzi się z domu o tradycjach katolickich. Najwyraźniej jednak żadne racjonalne argumenty do niego nie trafiają, gdy raz coś uwierzy. Rodzina nie zdołała wpłynąć na jego poglądy. Bernatowicz przyjął różne sakramenty, to nie jest przypadek. Był również bierzmowany. I nic to nie dało. Lećmy dalej. Robert publicznie mówi o koledze czy przyjacielu, podobno katoliku, który się za niego modli. Z powodu tego, że Robert porzucił wiarę w jedynego Boga. Na razie modlitwy kolegi nic nie dały. Innym razem mówi o koledze, świadku Jehowy. On chce ratować Bernatowicza i namawia go do przystąpienia do ich zboru. Święte miejsca też nie mają wpływu na Roberta. Nawet kiedyś czytał Pismo Święte na ślubie kolegi i nic to nie dało. Był również niedawno, bodajże w październiku, u benedyktynów w Tyńcu na pewnej konferencji. Tam nawet ostro pojechał z tą swoją reinkarnacją. Szokował słuchaczy. Do tego stopnia, że sam stwierdził, że za ostro zadziałał. Słuchał go słynny filmowiec Krzysztof Zanussi. I reżyser był mocno zszokowany wystąpieniem propagatora reinkarnacji. Robert chyba najbardziej przeżywał negatywny odbiór swojego wystąpienia właśnie przez tego artystę. Zapamiętał bardzo jego wzrok. A tak się stara o względy ludzi kina. A jak tam z herezjami Roberta? Papież jak na razie oficjalnie go nie zrugał ani nie ekskomunikował.
Leon XIV jest być może w trakcie analizy listu od Bernatowicza, a ściśle zajmują się tym pracownicy Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Przypomnę jeszcze, że Bernatowicz przyrównuje Jezusa Chrystusa do jakichś swoich awatarów, co jest dla mnie niedopuszczalną profanacją, oraz propaguje antychrześcijańską książkę Misję. Uważam, że obie te kwestie uderzają w moje wartości i naruszają moje uczucia religijne. W związku z przedstawionymi faktami nie widzę szans na nawrócenie Roberta. Należy jednak zadbać o to, aby Robert nie wprowadzał w błąd swoich odbiorców, w tym głównie osób zagubionych religijnie. Ponadto w zakresie ufologii, na której mało kto się zna, można ludziom wcisnąć dowolną nieprawdę. Dlatego robię to, co robię. Dlatego prostuję słowa Roberta w moich nagraniach. Pokazuję i objaśniam. Ludzie podatni na herezję reinkarnacji nie mają zazwyczaj wiedzy ufologicznej, więc można im wciskać kity w tym temacie. Na przykład, że kosmici to buddyści. Albo, że istoty pozaziemskie mówią o reinkarnacji. Ale wracamy ponownie do najprawdziwszych przedstawicieli obcej cywilizacji, śledzących naszych astronautów. Żadnych tam wyznawców buddyzmu, żadnych fanatyków fejkowej wędrówki dusz. Jeszcze przypominam o subie, łapce i komentarzu. To najprostszy sposób, by wesprzeć kanał. Warto też podać go dalej. Astronauci obserwowali intruza przez teleskop, a nawet próbowali go sfotografować. Tajemniczy towarzysz w różnych momentach obserwacji różnie wyglądał. Jakby zmieniał kształt. Buzz Aldrin mówił, że obiekt był w kształcie litery L, którego istnienia, cytat, nie mógł wyjaśnić w logiczny i racjonalny sposób. Koniec cytatu. Aldrin w filmie dokumentalnym powiedział następujące słowa. Mike patrzył na to przez teleskop. I to coś miało kształt litery L. To nie pomagało nam zbyt mocno w identyfikacji. Poza tym, że wiedzieliśmy, że to nie jest nasza rakieta, koniec cytatu. Michaelowi Collinsowi kształt obiektu przypominał również otwartą walizkę. W swoich zapiskach i książce opisywał go bardziej technicznie jako szereg eliptycznych kształtów. Ponadto w innej relacji Aldrina słyszałem następującą chronologię obserwacji, że najpierw Collins widział go jako kształt kilku elips, a po lepszym nastawieniu ostrości w teleskopie zobaczył kształt litery L. Warto nadmienić przy okazji, że zmiennokształtność pojazdów kosmitów to znana cecha. Astronauci nie zgłosili obserwacji tego obiektu od razu, bo obawiali się, że może kontrola lotu wyda rozkaz powrotu na Ziemię z powodu zagrożenia. Ktoś może zażądałby, aby zawrócili z uwagi na kosmitów. Więc było to zgłoszone z opóźnieniem. W końcu zadali do kontroli lotów trochę podchwytliwe pytanie. Gdzie się znajduje trzeci człon rakiety Saturn V? Odpowiedź z Ziemi brzmiała, że trzeci człon jest 6000 mil morskich od nich, czyli ponad 11 000 kilometrów. No to po tej odpowiedzi wiedzieli już, że to nie jest to. Po prostu nie mogliby zobaczyć członu rakiety z tak wielkiej odległości. Pewnie zadajecie sobie pytanie, dlaczego człon rakiety był tak daleko? Otóż najpierw Apollo 11 wyciągnął z niego lądownik. Następnie
Apollo 11 oddalił się od rakiety, tworząc kolejny wektor przemieszczenia, o którym będę mówić później, a o którym dowiedziałem się pod koniec opracowywania tego odcinka. Gdy Apollo 11 był już bezpiecznie daleko, to centrum sterowania w Houston wysłało sygnał do ostatniego stopnia rakiety, aby odpalić resztki paliwa. I skierowano rakietę na taką trajektorię, żeby minęła Księżyc i weszła na orbitę wokół Słońca. Wracamy do załogi. W filmie dokumentalnym z 2005 roku Aldrin przyznał otwarcie, że zamiast zgłaszać UFO, użyli wybiegu i spytali Houston o pozycję ostatniego członu rakiety. Rozmowa z kontrolą lotu była przeprowadzona nie na kanale publicznym, ale na technicznie, gdyż astronauci nie chcieli robić sensacji. Unikali również określenia zjawiska słowem UFO. Wiedzieli, że rozmowy mogą być podsłuchiwane przez radioamatorów. W tym samym dokumencie Aldrin opowiadał, cytat: Nie chcieliśmy mówić Houston, tu Apollo 11, coś leci obok nas i nie wiemy, co to jest. Wiedzieliśmy, że transmisja jest słuchana przez mnóstwo ludzi i nie chcieliśmy, żeby ktoś pomyślał, że spanikowaliśmy i widzimy kosmitów. Koniec cytatu. Rozmowa z kontrolą lotu miała miejsce na niecałe 2 godziny przed wejściem na orbitę Księżyca. W dalszej części rozmowy z Houston opisali, co widzą. Aldrin powiedział, że to ma kształt długiej rurki lub otwartego kątownika. Collins dodał, że ma postać wydłużonej tuby oraz że jest bardzo jasny. Potem Collins relacjonował, cytat: W tej chwili przez sekstans widzę obiekt, który ma postać szeregu eliptycznych kształtów. Ma on pewną formę. Nie jest to tylko punkt świetlny. Wygląda, jakby się obracał. Koniec cytatu. Kontrola lotu w Houston przetworzyła opis wizualny od astronautów oraz dane telemetryczne. Ostatecznie rzekomo doprowadziło to ich do wniosku, że obserwowanym obiektem był panel adaptera, czyli element osłony modułu księżycowego odrzucony wcześniej w czasie wyciągania tego modułu. I takim to sposobem panel stał się wersją oficjalną. Według NASA panel odbijał światło słoneczne, tworząc wrażenie jasnego podążającego za nimi światła. 4 panele to elementy członu rakiety Saturn V. Fizycznie były one zamontowane na szczycie 3. stopnia. Każdy z 4 paneli miał długość około 6 metrów. Panele były odrzucane pirotechnicznie i sprężynowo, aby umożliwić dostęp do lądownika. Ale to całe wytłumaczenie NASA to zwykła nieprawda. Po prostu fake. W swoim tłumaczeniu, a raczej pseudonaukowym bełkocie, NASA przedstawiła zawiłe interpretacje, czasami zwane przez nich mechaniką orbitalną, a które to interpretacje są sprzeczne z zasadami fizyki i zdrowym rozsądkiem. Używali takich pojęć jak mechanika relatywnego ruchu orbitalnego, pętla Hilla, trajektoria swobodnego powrotu, ciśnienie promieniowania słonecznego, perturbacje grawitacyjne mas niejednorodnych. Śmiech na sali. Brzmi to jak standardowe pioruny kuliste, torebki foliowe i ptaki w tłumaczeniu analogicznych zjawisk ziemskich. A wszystko po to, aby udowodnić, że to był panel adaptera. A więc udowodnić niemożliwe.
Teraz będzie przerywnik na temat książki Misja, tak uwielbianej przez Roberta Bernatowicza i jego stronników. Ostatnio pojawiły się nagrania na YouTubie z rozdziałami tej książki. Nigdy w życiu bym nie kupił tego chłamu, ale żeby skutecznie polemizować z Robertem, powinienem znać tego gniota. Wspominałem już kilka razy w nagraniach, że jest to bardzo antychrześcijańska książka. Dodam teraz, że również antykatolicka i antyjudaistyczna. Można ją określić jako heretycką fantastykę ufologiczną albo literaturę ezoteryczną. Jakie tam są beznadziejne dialogi, jakie sztuczne, wymyślone pouczenie tej rzekomej kosmitki. Na kilometr widać, że to zwykła fikcja wyssana z palca. I ten biedny Robert Bernatowicz w to uwierzył. Nie mogę tego pojąć. Przecież to inteligentny gość. I uwierzyć w takie bzdury. Niesamowite. Tak to jest, jak ktoś zabrnie ideologicznie. Totalna kompromitacja Roberta. Zresztą podobnie jest z jego wiarą w podejrzewanego o bardzo złe rzeczy Saibabę. Tu też nieźle wdepnął. W te bzdury w misji wierzy również, oczywiście raczej pod wpływem Roberta, jego koleżanka youtuberka. Ta sama co się panicznie boi moich komentarzy. I mnie blokuje na swoim kanale. Identycznie jak Robert Bernatowicz. Oni się razem zachwycają tą antychrześcijańską makulaturą na specjalnych, dedykowanych temu tematowi, wspólnych seansach emitowanych później na jej kanale. Tego gniota, książkę Misję jako relację rzeczywistych rzekomo zdarzeń można obalić na dziesiątki sposobów. Podam dwa przykłady, bo szkoda teraz czasu. Rzekome rasy ludzkie przybyłe na Ziemię z innej planety są sprzeczne ze współczesną genetyką populacyjną i nauką o haplogrupach DNA. Zaś Atlantydę jako kontynent na Atlantyku można obalić badaniami dna oceanicznego oraz tektoniką płyt. Ale te bajania to supertester na heretyków. Na miejscu papieża albo lokalnego biskupa położyłbym przed Robertem tę książkę oraz Biblię. I spytałbym Roberta, której księdze wierzy. Jeśliby wybrał misję, to od razu dałbym mu ekskomunikę. Porzucamy ulubioną bajeczkę Roberta i wracamy do prawdziwych kosmitów. Oraz do innej bajeczki o latającym panelu autorstwa organizacji NASA. Sprawa bowiem wygląda tak. Z relacji astronautów wynikało, że gdyby to miał być panel, to by musiał być w odległości około 10 kilometrów, gdyż widać było kształt obiektu. Ale te panele zostały odrzucone na boki, w pobliżu Ziemi, po 1/16 trasy. Działo się to w czasie wyciągania lądownika z ostatniego stopnia rakiety, aby umożliwić dostęp do niego. Zostały one odrzucone pirotechnicznie i sprężynowo na boki z prędkością 2,5 metra na sekundę i zaczęły się z tą prędkością oddalać od głównego toru lotu. W efekcie powinny one zniknąć z pola widzenia astronautów po kilku godzinach, zaś w momencie oficjalnego zauważenia obiektu panele powinny być w odległości około 629 kilometrów od statku, a więc by były absolutnie niedostrzegalne. To wyliczenie uwzględnia ruch wynikający z ich odrzucenia od stopnia rakiety. Ponadto po 26 godzinie lotu dokonano korekty kursu statku Apollo.
W jej wyniku do chwili zgłoszenia zdarzenia statek powinien oddalić się od paneli o kolejne 1100 kilometrów. Czyli tu mamy jeszcze silniejszy czynnik zaprzeczający hipotezie o panelu. Widzimy więc totalną, fizyczną niemożliwość zobaczenia tych osłon lądownika. Jeszcze warto zauważyć, że gdyby panele tak latały, jak sugerowało NASA, to w kolejnych misjach sytuacja z obserwacją paneli by się powtarzała i NASA by się na to powoływała, a w żadnej kolejnej misji na Księżyc nie zauważono takich rzekomych latających blach. Podsumujmy absurd hipotezy NASA. W 74. godzinie lotu, kiedy astronauci widzą obiekt, panele powinny znajdować się już około 1100 km za statkiem z powodu korekty kursu statku z silnikami. I powinny być na innej linii kursu z powodu ich odrzucenia na początku, czyli oddalać się w kierunku prostopadłym do toru lotu statku. Jak wynika z fizyki, w wyniku rachunku wektorowego te dwa prostopadłe wektory przemieszczenia należy zsumować wektorowo. Powstaje nam przesunięcie 1267 km względem statku, czyli odległość prawie taka jak z Warszawy do Rzymu. Z tej odległości panel o szerokości 5 metrów jest całkowicie niewidoczny nawet przez najsilniejszy teleskop na pokładzie. A co dopiero jako wyraźna iluminacja widoczna gołym okiem. Jeszcze jedna ciekawostka doszła w czasie, gdy już zebrałem potrzebne informacje o zdarzeniu. I prawie opracowałem tekst nagrania. Otóż po wyciągnięciu lądownika ze stopnia rakiety Neil Armstrong dokonał manewru oddalenia. Astronauta uczynił to za pomocą silniczków sterujących w module dowodzenia. Celem manewru było odlecieć na bezpieczną odległość od rakiety oraz 4 odrzuconych paneli, aby uniknąć kolizji podczas obracania statku. Czyli dochodzi nam kolejny wektor przemieszczenia statku względem paneli, a więc odległość od nich była jeszcze większa niż wyliczyłem. Jeśli ktoś zechce zgłębić szczegóły tego manewru, to zapraszam do komentowania. Można będzie wtedy wyliczyć sumę tych 3 wektorów. Zatem widzimy, że bajeczka o panelu jest jeszcze większa. Jakie jest wobec tego rozwikłanie tej zagadki? NASA próbuje kitować, że jeden z paneli mógł jakimś cudem lecieć idealnie tak samo jak statek. Natomiast fizyka orbitalna mówi jasno, bez napędu i bez wykonania identycznej korekty kursu żaden panel nie miał prawa tam być. Zostało tylko jedno logiczne wyjaśnienie obserwowanego obiektu. To był pojazd kosmitów. Ale nie można było przyznać, że widzą obcy pojazd, gdyż było wtedy ryzyko przerwania misji i wywołania paniki. Dlatego wymyślono panel. I tak już zostało. NASA kontynuowała potem wmawianie wszystkim tego absolutnego kitu z panelem adaptera. I zaczęła udowadniać, dlaczego on był w pobliżu statku. To co było z powodu prostej fizyki niemożliwe. Ponadto kształt w postaci litery L, czy długiej rurki, czy wydłużonej tuby, czy też elips, albo otwartej walizki był sprzeczny z kształtem panelu. Albowiem panel był 1/4 powierzchni ściętego stożka, czyli coś w formie wygiętego trapezu. Jego skrajne wymiary to około 6×5 metrów. A więc nijak się to ma do obserwowanego obiektu. Panel z daleka bardziej by przypominał coś prawie kwadratowego, a nie wydłużonego.
Ponadto obiekt wydawał się mieć metaliczny połysk i wyraźnie odbijał światło. A przecież panele były z zewnątrz pomalowane na biało, a od środka miały osłonę korkową. Na polecenie kontroli lotu załoga nie wspominała o tym obiekcie w oficjalnych komunikatach przekazywanych na Ziemię. Znużeni wielogodzinną obserwacją obiektu, astronauci poszli spać. Reasumując różnorakie aspekty tego wydarzenia, można powiedzieć, co następuje. Panele zostały odrzucone 3 dni wcześniej, ściśle w 5. godzinie lotu. Następnie w 6. godzinie było oddalenie statku od rakiety i paneli. Po kolejnych 21 godzinach była korekta kursu. Panele otrzymały więc wektor prędkości względem statku, i to z 3 różnych przyczyn. Z powodu odległości powinny one być całkowicie niewidoczne przez astronautów. Ponadto wyjaśnienie, że wirujący trapez mógł być zgodny z obserwacją astronautów, jest ekstremalnie naciągane. No i przecież astronauci znali szczegóły wszystkich elementów statku kosmicznego. Dostrzegliby podobieństwo obiektu do panelu. To byli profesjonaliści przeszkoleni w rozpoznawaniu obiektów i zjawisk fizycznych. To niemożliwe, aby nie potrafili jednoznacznie zidentyfikować tego, co widzą. Po prostu obiekt ten nie wyglądał na duży kawałek blachy. To wszystko powinno dać sceptykom do myślenia. Szczególnie argumenty o nadanym pędzie panelom i statkowi oraz o kształcie obiektu i jego wyraźnym śledzeniu ziemskiego statku. Bo astronauci zgodnie stwierdzali, że obiekt podążał za statkiem. Buzz Aldrin powiedział, cytat: "Obiekt nie oddalał się, on trzymał dystans", koniec cytatu. Statek Apollo wykonywał w trakcie lotu korekty kursu, używając silników. Martwe panele nie wykonywały tych manewrów, więc powinny wypaść z trajektorii statku. Skoro astronauci widzieli obiekt tak wyraźnie, w 74. godzinie lotu musiałby on lecieć niemal idealnie tym samym kursem i z tą samą prędkością co oni. Czyli obiekt aktywnie korygował swój kurs, aby pozostać przy statku. Tak więc duby smalone, opowiadane przez NASA, zostały obalone. Teraz krótki przerywnik. W nieufologicznym nagraniu HA6 opisywałem szczegółowo znaki na ciele, którymi się zajmuje Robert Bernatowicz, i na temat których wysłał list do papieża. Unikałem tam aspektu ufologicznego. Robert rozważał udział kosmitów w tym fenomenie, a nawet czasami stwierdzał wyraźnie, że oni za tym stoją. Według mnie, jeśli dać wiarę autentyczności tego zjawiska, to może to być sprawka kosmitów. Widziałbym to jako po prostu zwykły dowcip jakiejś rasy, która lubi się zakradać do ludzi w nocy i dokonywać na ludziach działań fizycznych, włącznie z paraliżowaniem i znakowaniem ludzi. Albo mogą to robić na dystans jakimś laserem emitującym niewidoczne promieniowanie. Lub stosować inne, nieznane nam oddziaływanie. Natomiast wydaje mi się, że Robert Bernatowicz, jeśli za sprawców uważa kosmitów, to przypisuje im cele zgodne z wierzeniami, które on wyznaje. A więc na przykład, że kosmici z boskiej planety poziomu 9 piszą na ludziach zwiastun zejścia na naszą planetę, wcielenia tego jego podejrzanego indyjskiego guru, Sai Baby, oskarżanego o wiele strasznych czynów.
Po prostu kupa śmiechu. Wracamy do rzeczywistości. Jeszcze tylko przypomnę, że to jest moja kolejna mała praca naukowa. Pierwsza z nich to nagrania H10, czyli zintegrowana kompilacja relacji Jana Wolskiego o kosmitach emilcińskich. Na podstawie wszystkich dostępnych nagrań z Janem Wolskim opracowałem relacje, krok po kroku. Druga praca to moje odkrycie religii paranormalnej. Jest już kilka części, a będą następne. To nagrania H17, H18 i H19. W ostatnim z nich jest dużo przerywników o Robercie Bernatowiczu. Lecimy dalej. Astronauci po powrocie na Ziemię podczas konferencji prasowych wspominali o tym widocznym obiekcie, mając na myśli całość swoich obserwacji, dylematów i braku zrozumienia zjawiska. Ale temat został szybko zamknięty przez NASA jako wyjaśniony. Aldrin przeżywał frustrację związaną z ukrywaniem tematu przez NASA. Wyrażał wielokrotnie myśl, że czuł, że było to konieczne, aby powiedzieć o tym światu. Czyli że NASA powinna to uczynić. Ale to się według niego nigdy nie wydarzyło. W różnych wspomnieniach Aldrin sugeruje, że po lądowaniu na Ziemi załoga odbyła poufną rozprawę z władzami NASA. To był tak zwany debriefing. Po powrocie astronauci spędzili 21 dni w kwarantannie. To wtedy odbyły się przesłuchania techniczne. Tam dokładnie opisali obserwacje i złożyli szczegółowy raport, sądząc, że informacja ta zostanie upubliczniona. Ponieważ NASA tego nie zrobiła, astronauta Aldrin opowiedział o tym po latach w zagranicznej telewizji. Aldrin w niektórych relacjach sugerował, że ich obserwacja została potraktowana jako coś, o czym nie warto wspominać w oficjalnych raportach dla mediów. Żal Aldrina wynikał z faktu, że NASA narzuciła im narrację, która bagatelizowała ich doświadczenie jako profesjonalnych obserwatorów. Aldrin miał poczucie, że skoro jest to zjawisko, którego nie rozumieją, opinia publiczna powinna o tym wiedzieć. W okresie między 2005 a 2007 rokiem wyrażał żal, że temat został szybko zamieciony pod dywan i sklasyfikowany jako nieistotne śmieci kosmiczne. Jeśli inżynier i pilot, a przecież Aldrin miał doktorat z astronautyki, mówi, że widzi coś dziwnego, a organizacja mówi mu, to tylko panel, to jest to uderzenie w jego profesjonalizm. Powiedział, czułem, że było to konieczne powiedzieć o tym światu. To sugeruje, że widzieli coś, co zasługiwało na poważne badanie naukowe, a nie na zbycie krótkim komunikatem. Buzz Aldrin zaczął mówić o tym obiekcie, gdy przeszedł na emeryturę. Przypuszczalnie przekalkulował już, czy mu oszczędności wystarczą na życie, gdyby mu rząd zabrał emeryturę z powodu przysłowiowego puszczania pary z gęby. Zdecydował się ujawnić to w telewizji w innym kraju, co wywołało wściekłość amerykańskich środowisk ufologicznych, które poczuły się pominięte. Ale wybrał zagranicę, bo tam nie było presji. O tym za chwilę powiem więcej. Buzz Aldrin w kolejnych latach nieustannie przyznawał, że widzieli coś, czego nie potrafili zidentyfikować. Mówił, że znajdowało się tam coś, co było na tyle blisko, że dało się obserwować. Tylko co to było? Pytał sam siebie. A więc widać, że nie wierzył w te fejkowe panele. Sprawa obserwacji kosmitów wyszła na forum publiczne w 2005 roku.
po kilkudziesięciu latach odlotu. W wywiadzie dla Science Channel dla potrzeb filmu dokumentalnego Buzz Aldrin opisał ten obiekt szczegółowo. Z tego filmu pochodzi kilka przytoczonych przeze mnie wcześniej cytatów. W konsekwencji udzielonego wywiadu rozpoczęła się nagonka na niego. Sceptycy zarzucali mu kłamstwo. W związku z tym zespół z Instytutu Biologii Akustycznej zbadał jego wypowiedzi. Według ekspertów analiza potwierdziła, że astronauta mówił prawdę. Po kolejnym wywiadzie Aldrina odezwali się naukowcy powiązani z NASA i zaczęli dementować jego słowa, tłumacząc zdarzenie panelem. W rezultacie takich nacisków, gdy Buzz Aldrin był przyparty do muru, to powtarzał śpiewkę NASA o panelu. Skrupulatnie pilnował granic szczerości, by nie palnąć czegoś, co zrujnowałoby mu życie. Tak było między innymi w rozmowie z Larrym Kingiem w 2007 roku. W jej przebiegu najpierw rozmywał temat technicznymi detalami lotu, by ostatecznie postawiony pod ścianą sprowadzić całą tajemnicę do błędu w interpretacji. Choć wcześniej w zagranicznych wywiadach mówił o śledzącym ich świetle, to u Kinga wycofał się z sensacyjnego tonu i nazwał obiekt zwykłym odłamkiem rakiety, mimo że fizyka lotu po odrzuceniu paneli i po korektach kursu wykluczała taką możliwość. U Larry'ego Kinga Aldrin musiał być grzecznym astronautą, bo to był program telewizyjny o zasięgu globalnym oglądany przez establishment. Natomiast w filmie dla Science Channel lub w wywiadach w Europie pozwalał sobie na więcej luzu i szczerości. Czyli warto zapamiętać, że Aldrin w Stanach bardziej się kontrolował, a poza Stanami, czyli w Europie lub Australii, mówił więcej. Do tego stopnia, że jak już wspomniałem, ufolodzy amerykańscy mieli żal do niego za to, że najważniejsze kwestie nie przekazuje im, ale zagranicznym mediom. Okres między rokiem 2005 a 2007 to był złoty okres szczerości Aldrina. Po roku 2007 Aldrin pokornie przyjął narrację NASA. Buzz Aldrin ma obecnie 96 lat i jest niesamowicie aktywny jak na swój wiek. Osobiście jestem przekonany, że on nie wierzy w te panele, gdyż w wywiadach wielokrotnie przyrównywał wyjaśnienie panelem do wyjaśnienia trzecim stopniem rakiety. W dalszej części podam taki cytat. Traktował oba te wyjaśnienia, panel i części rakiety, jako na równie absurdalne. Jak już mówiłem, stopień rakiety został na 100% wykluczony przez NASA, gdyż znajdował się w odległości niemal dokładnie równej jednej średnicy Ziemi. To jest mój bardzo ważny wniosek, że z tego zrównywania obu wyjaśnień wynika, że Aldrin w duchu wykluczał również na 100% ów fejkowy panel. W czwartym przerywniku zerknijmy, co tam słychać u Roberta Bernatowicza. Jakie są newsy? Otóż totalne bezrybie tam panuje. Jego kanał stoi. Od ponad 2 miesięcy żadnych nowych nagrań. Czasami Robert pojawia się gdzieś na czyimś kanale, wypełniając zazwyczaj wcześniejsze zobowiązania. Sprawa najważniejsza, która wiele wyjaśnia. Teraz Robert będzie pisać książki. Po wywiadzie Rzece postanowił zostać pisarzem. Uważa, że książka przetrwa wyłączenie prądu, w przeciwieństwie do kanału YouTube. Już pisze książkę o Zdanach. Oraz drugą, być może w jednym z następujących zagadnień.
A plany tematów na książki ma szerokie. O przetrwaniu kataklizmu będzie chyba pisać z kimś do spółki. Będzie też książka o projekcie Kontakt. Oraz o Emilcinie. Emilcin łączy mnie bardzo z Robertem. Zrobiłem już o tym 6 nagrań. Ponadto planuję następne. Zaś Robert chyba również napisze o znakach na ciele. Oraz niestety o reinkarnacji i Sai Babie także. Swoje książki będzie mógł też wysyłać reżyserom, żeby ich namówić na zrobienie filmu, który w jego mniemaniu odmieni świat, bo zyska masowy zasięg. Planuje bowiem kogoś zarazić pomysłem na produkcję kinową o podróży na inną planetę. Najprawdopodobniej na bazie antykatolickiej misji, którą przed chwilą tak ostro zjechałem. Aktualnie zbiera kontakty do najsłynniejszych reżyserów. Chce się z nimi spotykać przy okazji swoich podróży zagranicznych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych. Listu od papieża raczej jeszcze nie dostał. Przynajmniej nic o tym nie mówi. Jeszcze jedną byłbym zapomniał. Powstanie jakiś film czy serial o Bernatowiczu na znanej platformie telewizyjnej z elementem romansowym. Będzie tam również o dzieciństwie Roberta oraz o obserwacji UFO przez jego babcię. Wracamy do Apollo 11. Collins w późniejszych latach, podobnie jak Aldrin, oficjalnie akceptował teorię o panelu, ale w pierwotnych relacjach nie był on w stanie zidentyfikować obiektu jako części własnego statku, mimo że spędził setki godzin na poznawaniu budowy rakiety i całej konstrukcji. I doskonale wiedział, jak wyglądają panele. Relacja Collinsa jest kluczowa, ponieważ jako pilot modułu dowodzenia był on ekspertem od obserwacji przez okna oraz od wszelkiej optyki. Jeśli on widział coś, co określił jako, cytat, dziwny, wirujący kształt o konkretnej strukturze, koniec cytatu, to znaczy, że to nie był żaden panel. Armstrong przez resztę życia unikał tematu UFO. Natomiast na okrągłą rocznicę lotu zrobił aluzję, że astronauci widzieli tam znacznie więcej niż pozwolono im oficjalnie przekazać. Przypuszczalnie miał na myśli to zamiatanie pod dywan sprawy pojazdu kosmitów, o którym później wspominał Aldrin. Znamienne słowa padły w 25. rocznicę misji w Białym Domu. Oto cytat. Pozostawiamy wam wiele niezałatwionych spraw. Są tam wielkie, nieodkryte tajemnice, przełomy dostępne dla tych, którzy potrafią zdjąć jedną z ochronnych warstw prawdy. Koniec cytatu. Tą słynną aluzją jest zdejmowanie jednej z ochronnych warstw prawdy. Dla formalności, a nie z przekonania, należałoby wspomnieć na marginesie mojego opracowania o innym doniesieniu dotyczącym tego wydarzenia. Jest bowiem inna, nieoficjalna wersja. Dużo mniej wiarygodna, bo mniej potwierdzona. Emerytowany major Coleman Fonkewicz, badacz ufologiczny z Nowego Jorku, czerpał swoje informacje od sygnalistów z NASA oraz od radioamatorów podsłuchujących pasma radiowe, a nawet od współpracownika Neila Armstronga. Twierdził on, że Apollo 11 był eskortowany przez prawie całą drogę na Księżyc przez 3 obiekty lecące w formacji w stałej odległości od statku i że zostały one sfotografowane. Informator tego ufologa twierdził jeszcze coś bardziej niewiarygodnego, ale to pominę. W sumie,
Jak wspominałem wcześniej, brak szczegółów, kiedy astronauci po raz pierwszy zauważyli ten obiekt. Niewykluczone, że miało to miejsce dużo wcześniej niż moment zgłoszenia. W zasadzie Aldrin to potwierdzał, że prawie od początku obiekt im towarzyszył. Ale nie zgadza się w tej relacji badacza informacja o kilku obiektach w formacji. To była wstawka czysto formalna, gdyż w obliczu tak pewnych dowodów na kosmitów, jakie przytaczam w tym nagraniu, powoływanie się na wersję dużo mniej potwierdzoną nie ma najmniejszego sensu. A teraz będzie mocny bonus, czyli dłuższe cytaty, a więc samo gęste. Najpierw mała rozgrzewka. Dr Franklin Ruel, astrofizyk, analizując mechanikę lotu Apollo 11, wielokrotnie podkreślał absurdalność teorii o panelu. Wymienione w cytacie panele Essela to techniczna nazwa paneli, o których cały czas mówię w nagraniu. Cytat. Teoria o panelach Essela jest z punktu widzenia fizyki skrajnie nieprawdopodobna. Panele to martwe obiekty, które po odrzuceniu poruszają się ruchem bezwładnym. Apollo 11 wykonywał manewry korekcyjne kursu. Aby jakikolwiek panel mógł towarzyszyć astronautom aż do samego Księżyca w 74. godzinie lotu, musiałby wykonywać te same manewry co statek. Kawałek blachy tego nie potrafi. Koniec cytatu. Przed super smakowitym deserem, który nas czeka w dalszej części, jeszcze przytoczę opinię Maurice'a Chatelaina, byłego szefa systemów komunikacji NASA. Był wybitnym znawcą przebiegu misji Apollo. Po odejściu z NASA stał się jednym z największych krytyków oficjalnej narracji. Oto cytat. Wszystkie loty Apollo były śledzone zarówno z Ziemi, jak i z kosmosu przez pojazdy pozaziemskie. Astronauci widzieli je i informowali o tym Houston, ale nakazano im absolutne milczenie. Koniec cytatu. Co ciekawe, tenże Chatelain potwierdził również drugi przypadek ufologiczny z misji Apollo 11. Wracamy do Roberta. Bernatowicz wiąże znaki na ciele w formie koła sterowego z apokalipsą świętego Jana. Ale wyciąga sobie z Biblii, co mu pasuje, jak na stołówce. Mówi, że ta bestia to żaden diabeł z rogami. A ponieważ tam jest mowa o bestii wychodzącej z morza, to on wszystko sobie poprzekręcał na swoją modłę, pod swoją ideologię. I wymyślił sobie, że tam chodzi o zapowiedź asteroidy wpadającej do wody, czyli nawet w przeciwną stronę. W Biblii coś wychodzi z wody, a według Roberta coś wpada do wody. W innej wypowiedzi starał się zachować kierunek i bestią określił wodę zalewającą lądy. Ale oczywiście w wyniku uderzenia asteroidy. Czyli, że rzekomo woda by wyszła z samej siebie. Kabaret. Kiedy prawie wszyscy bibliści interpretują bestię z morza nie jako asteroidę, ale jako zdeprawowaną władzę polityczną, która staje się narzędziem szatana. Nic go nie obchodzi, co jest tam napisane. Nie obchodzi go opis bestii, który się ma do asteroidy jak pięść do nosa. Nie obchodzą go też analizy biblistów z wszelkich wyznań chrześcijańskich. On ciągle gada swoje. Popełnia błąd logiczny, podobny do tego, co osoba z mojego kręgu w temacie Milcina. Przedstawiłem to na nagraniach H9 i H11. Ta osoba stwierdziła, że pojazd emilciński stał na słupach w krzakach.
bo tak zobaczył na rysunku, zrobionym według relacji rolnika. Nic go nie obchodziło, co mówił na ten temat Jan Wolski, że pojazd wisiał w powietrzu, oraz co mówili inni świadkowie zdarzeń, którzy od razu pobiegli na polanę, a także wyniki śledztwa ufologicznego. On też ciągle powtarzał swoje. Taką sobie wymyślił interpretację. I koniec. Podobnie postępuje Robert Bernatowicz, przekręcając sens apokalipsy. Na te błędy logiczne można spojrzeć jeszcze z innej strony. Osoba z mojego kręgu popełniła wewnętrzną sprzeczność, dopatrując się słupów na rysunku, który powstawał podczas opowieści Wolskiego o pojeździe wiszącym w powietrzu. Robert zaś wykazał się brakiem logiki, dopatrując się w chrześcijańskiej, świętej księdze zapowiedzi zdarzeń z dziedziny astronomii, fizyki, katastrofizmu, geofizyki, ekologii głębokiej i biosferycznej autoregulacji. To tyle w tej kwestii. Teraz będzie super smakowity deser, czyli obszerne cytaty z wypowiedzi Aldrina. Najpierw fragment wywiadu, którego Buzz Aldrin udzielił dla Science Channel w 2005 roku dla potrzeb programu First on the Moon – The Untold Story. W wypowiedzi jest mowa o panelach. Jak już wiemy, te koncepcje narzucono im w rozmowach z Houston. Astronauci nie wierzyli w to wyjaśnienie, ale zachowali swoje zdanie dla siebie i chcieli ten temat przeanalizować już po powrocie na Ziemię. Wspomniany w cytacie S-4B to ostatni człon rakiety Saturn. Ten sam, o którym ciągle jest mowa w tym odcinku. Oto cytat. Widziałem tę iluminację poruszającą się na tle gwiazd. Byliśmy wystarczająco blisko siebie, abyśmy wszyscy trzej wiedzieli, że to nie jest jedna z gwiazd. Było to coś, co znajdowało się na zewnątrz i poruszało się wraz z nami. Zastanawialiśmy się, czy to był człon S-4B. Zapytaliśmy Houston, gdzie on się znajduje, a oni odpowiedzieli, że jest około 6000 mil stąd. Więc to na pewno nie był człon rakiety. Coś znajdowało się na tyle blisko, że mogliśmy to obserwować, a Michael patrzył na to przez teleskop. To coś miało kształt litery L. To nie pomogło nam zbyt mocno w identyfikacji, poza tym, że wiedzieliśmy, że to nie jest nasza rakieta. Byliśmy jednak wystarczająco sprytni, by nie mówić przez radio. Houston, jest tu światło, które nas śledzi i nie wiemy, co to jest. Wiedzieliśmy, że cały świat nas słucha. Gdybyśmy to zgłosili, ludzie by pomyśleli, że oszaleliśmy albo że widzieliśmy kosmitów. Postanowiliśmy więc zachować to dla siebie do czasu debriefingu po powrocie, wiedząc, że to mogły być panele SLA, które zostały odrzucone. Choć nie mieliśmy co do tego żadnej pewności. Koniec cytatu. A teraz kolejny, według mnie najbardziej istotny fragment tego wywiadu. Cytat brzmi: mogło to być wiele rzeczy. Mogliśmy patrzeć na człon S-4B, który nas wyniósł na orbitę. Albo na jeden z 4 paneli, które osłaniały lądownik i zostały odrzucone. Rozważaliśmy te możliwości na równi, ale każda z nich miała swoje problemy. Jeśli to była rakieta, to dlaczego Houston mówiło, że jest 1000 mil stąd? Jeśli to były panele, to dlaczego jeden z nich wciąż leciał tuż obok nas? Koniec cytatu. Dlaczego ten cytat jest tak ważny? Po pierwsze słyszymy, że na 100% Aldrin nie wierzy w absurdalne tłumaczenie z panelami.
Uważa, że panel nie powinien lecieć obok nich. Po drugie, zrównuje wytłumaczenie panelami do wytłumaczenia rakietą. A rakieta była na 100% niewidoczna, co dowodzi, że dla Aldrina panele były tak samo niemożliwe do zobaczenia. Z wypowiedzi wynika, że brak było jakichkolwiek dowodów na panele. Aldrin w tym cytacie próbuje brzmieć racjonalnie, ale de facto przyznaje, że żadna z ziemskich opcji nie pasowała do faktów. Słuchamy dalej istotnych wypowiedzi naocznego świadka. Teraz cytat z późniejszego wywiadu udzielonego poza USA. Jak podkreślałem, w Stanach Aldrin był pod większą presją tajności misji i zobowiązań wobec NASA, a poza Stanami język mu się bardziej rozwiązywał. W jednym z brytyjskich wywiadów Aldrin przyznał, że niepewność, co ich śledzi, trwała długo. Oto cytat. Zastanawialiśmy się, czy to nasz człon rakiety, czy może jeden z paneli. Każda z tych odpowiedzi miała swoje wady. Człon był za daleko. A panele powinny być już dawno w innej części kosmosu. Mimo to musieliśmy wybrać którąś z tych wersji, żeby móc spokojnie kontynuować lot do celu. Koniec cytatu. Tu widzimy bardzo ważny czynnik. Astronauci mieli przed sobą śmiertelnie niebezpieczne zadanie lądowania na Księżycu i musieli sami siebie trochę oszukać, jeśli chcieli kontynuować lot i ekspedycję na Srebrny Glob. Po prostu potrzebowali spokoju w tej stresowej sytuacji. I choć nie wierzyli w panele, to z zadowoleniem przyjęli owe wyjaśnienie z Houston. To pokazuje, że wersja o panelu nie była wynikiem obserwacji, ale wynikiem eliminacji. Wybrali ją, bo była najmniej przerażająca. Aldrin w innej rozmowie dla brytyjskiego Channel 5 zasugerował, że musieli coś wybrać. Cytat: musieliśmy założyć, że to albo nasza rakieta, albo panel. Inaczej musielibyśmy uznać, że śledzi nas coś, czego nie potrafimy nazwać. Koniec cytatu. A więc ponownie słyszymy, że wybrali tę opcję dla uspokojenia swoich nerwów. Wybrali ją, mimo że fizyka lotu po odstrzeleniu paneli, manewrze oddalenia oraz po korektach kursu statku czyniła opcję wytłumaczenia obserwacji panelem równie niemożliwą, co tłumaczenie rakietą. Reasumując, po tej dogłębnej analizie przypadku stwierdzam, że jest to 100% pewny dowód na obecność kosmitów. Ciekaw jestem, co mają sceptycy do powiedzenia na ten temat. Komentujcie. Jeśli czegoś ważnego nie powiedziałem, to piszcie w komentarzach. Jeśli się w czymś pomyliłem, to prostujcie. Na zakończenie 6. wstawka o Robercie Bernatowiczu. Może spytacie, czy on o tym słyszał. Według mojej wiedzy nie zgłębiał tego tematu. A więc również nie wciskał nikomu kitu, że tam lecieli jacyś kosmici buddyści, wyznawcy fejkowej reinkarnacji. Zresztą nikt jeszcze w polskiej ufologii nie przeanalizował tego przypadku tak dogłębnie, jak ja w tym nagraniu. W temacie Roberta jeszcze 2 newsy. Bernatowicz pisze swoje książki systematycznie. Codziennie rano, bo wtedy ma światło. Światło to jest jego mistyczne słowo, więc nie ma żartów. Na ten czas Robert wyłącza się z wszelkiej innej aktywności. Drugi news jest taki. Jak zrozumiałem z jego wypowiedzi, to planował spotkać się z Aleksandrem Kwaśniewskim i przekazać mu książkę Wywiad ze swoim autografem.
Miało się to dziać w Szwajcarii, na przykład w Davos. Ze słów Roberta wynika, że zna się z tym lewicowym byłym prezydentem. A nawet on chyba czasem pyta Roberta o temat UFO. Jak rozumiem słowa Roberta, to właśnie były prezydent Aleksander Kwaśniewski jest tym politykiem, który przekazał telefon Roberta Bernatowicza rodzinie związanej z tym niewiarygodnym, tak zwanym listem z transcendencji zamieszczonym w książce. To, co widzieli astronauci, na zawsze zmieniło historię, nawet jeśli oficjalnie milczano. Czekam na wasze opinie w komentarzach. Czy jesteśmy gotowi na tę prawdę? Dobrego dnia wszystkim.